Cześć! Wszystkiego najlepszego z okazji Światowego Dnia Baletu. Nazywam się Paulina Magier, tańczę w zespole Polskiego Baletu Narodowego w randze korefejki, a dziś zabiorę Was za kulisy naszych przygotowań do premiery Symfonii Tańca. Jesteśmy w niewielkiej sali baletowej, w głębi pod ścianą stoi fortepian. Za plecami mam plakat do nadchodzącej premiery. Przedstawia skuloną w kłębek tancerkę, ubraną tylko w białą paczkę. Jeśli dopiero zaczynacie swoją przygodę z baletem, to podpowiem, że paczkami nazywamy krótkie spódnice uszyte z kilku warstw tiulu. Warstwy są tak sztywne, że odstają na boki, więc widziana od góry paczka ma kształt koła. Do paczek jeszcze wrócimy, ale najpierw powiem Wam, dlaczego ten dzień jest wyjątkowy. Oczywiście jutro premiera, więc wszyscy są bardzo podekscytowani. Ale jest to też pierwszy raz, gdy w ramach Światowego Dnia Baletu zwracamy się w szczególności do osób z dysfunkcją wzroku. Pomysł podsunął nam The Royal Ballet w Londynie. Wspólnie chcemy, by balet był jeszcze bardziej dostępny również dla widzów niewidomych i niedowidzących. Jeśli dziś jesteście z nami, dziękujemy i zapraszamy do naszego świata pięknej muzyki, harmonii ruchu i wielkich scenicznych przestrzeni. Za chwilę znajdziemy się na próbie finału Symphony in C w choreografii Georgesa Balanchina. Próba odbywa się na dużej sali baletowej. Sala ma wysokość 3 pięter, a szerokość i głębokość taką samą jak scena główna Opery Narodowej, czyli 16 metrów. Usiądziemy przy ścianie obok pedagogów prowadzących próbę, mniej więcej tam, gdzie w teatrze byłyby środkowe miejsca na widowni. Sala ma żółte ściany i jasno-beżową podłogę. Wzdłuż ścian zamocowane są poziome drewniane drążki, przy których ćwiczymy podczas lekcji. Lekcja baletowa to codzienny poranny trening. Na prawej ścianie oraz za plecami pedagogów zamocowano lustra, byśmy tańcząc mogli kontrolować sylwetkę w odbiciu. Na próbach w sali baletowej ćwiczymy w prywatnych strojach treningowych, dopasowanych tak, żeby było widać linię ciała. Do tego na próby takie jak dzisiaj, my, dziewczyny, obowiązkowo zakładamy właśnie paczki. Posłuchajcie, jak szeleszczą. Skoro już jesteśmy przy odgłosach, opowiem Wam, co poza muzyką usłyszycie podczas próby. Podłogę w sali baletowej pokrywa specjalne baletowe linoleum, zwane potocznie plastikiem. Plastik jest tak przyczepny, że czasem można usłyszeć, jak baletki się od niego odklejają lub skrzypią podczas obrotów. Chłopaki tańczą w miękkich baletkach z tkaniny, a my w puentach. Puenty to kolejny obok paczki ikoniczny element baletu klasycznego. Są to baletki z utwardzanym noskiem, które pozwalają nam stawać na czubkach palców. Puenty uderzające o podłogę są zdecydowanie najgłośniejsze, ale na pewno wysłyszycie też chłopaków, zwłaszcza ich lądowanie po dużych skokach. Muzyka podczas prób puszczana jest z 4 głośników umieszczonych wysoko na ścianach, więc w takiej dużej sali jest spory pogłos. Do tego wszystkiego podczas próby można usłyszeć nasze oddechy, w końcu tańczymy w grupie ponad 40 osób. W tej choreografii wszystko jest bardzo geometryczne, dlatego na podłodze co 1,5 metra mamy przyklejone ciemne paski. To linie, które pomagają nam zorientować się w przestrzeni, żeby ustawiać równe rzędy, szachownice lub skosy. Warto pamiętać, że w Symphony in C większość układów jest symetryczna, czyli prawa i lewa połowa grupy robi te same kroki, ale przeciwną nogą. Muzyka do tego baletu to symfonia, którą Georges Bizet skomponował mając zaledwie 17 lat. Tak, to ten Bizet od Carmen. Jak przystało na symfonię, utwór składa się z 4 części. U Balanchina ten sam podział jest w choreografii. Każda część ma swoją parę solistów, 2 pary demisolistów, czyli taki solistyczny support, oraz zespół tancerek. W finale tancerze wszystkich części łączą siły, więc w kulminacji będzie nas tańczyć aż 48 osób. Czy ten balet opowiada jakąś historię? Nie przeczytacie jej w programie, ale jest pewien sposób, żeby ją odnaleźć. Wsłuchajcie się w próbę. Historie ukrywają się w muzyce i w geometrii pulsujących rytmicznie baletowych wzorów. Spróbujcie odnaleźć je w sobie. Próba trwa już od jakiegoś czasu. Wejdziecie na nią w momencie, kiedy szykujemy się do powtórzenia finału. Tancerki stoją po obu stronach, obramowując środek sali. Ja stoję po prawej, czyli dla Was po lewej. Ważna wskazówka. Strony sceny zależą od tego, czy pytacie o nie tancerzy, czy widzów. Jeśli chcecie użyć fachowego określenia, to w Teatrze Wielkim używamy stron ulic otaczających budynek, Moliera i Wierzbowa. No więc ja stoję od Moliera i teraz muszę lecieć, bo zaczynamy. Zostawiam Was z głosem, który będzie podpowiadał, co się dzieje. Partnerzy
obracają solistki w pozie z nogą do góry, unoszą nad głową w pozie szpagatowej. Wszystkie panie w zwartym szyku, pozy na jednej nodze. 4 solistki na przodzie, sekwencja obrotów. Zespół w głębi rytmicznie staje na puentach. Dołączają panowie, finał wszyscy razem. Podskoki do boku, uderzenia nogami w powietrzu. Ostatni obraz. Solistki centralnie, wsparte na partnerach, po bokach podniesienia na barku, zespół w głębi w pozie. Jak się czujecie? Trochę zmęczeni? Tak zwykle wyglądają ostatnie tygodnie przed wejściem na scenę. Wcześniej spędziliśmy wiele godzin ucząc się choreografii, a potem dopracowując szczegóły, aby ostatecznie wszystko mogło zostać zatańczone w tempie, bez zatrzymywania i w najlepszej jakości ruchu. W choreografiach Balanchina, podobnie jak w całym balecie klasycznym, taniec rządzi się ściśle ustalonymi regułami. Na przykład wyrzucanie nogi do boku nie odbywa się spontanicznie, tylko wymaga określonego ułożenia wszystkich części ciała, w tym także stóp, a nawet dłoni czy głowy. Żeby przybliżyć Wam najbardziej charakterystyczne pozy z finału Symphony in C Balanchina, wpadliśmy na jeszcze jeden całkiem nowy pomysł. Postanowiliśmy zeskanować parę solistów z trzeciej części, a następnie wydrukowaliśmy ich w drukarce 3D. Powstały z tego przestrzenne figurki, których będziecie mogli dotknąć, gdy odwiedzicie nasz teatr osobiście. Skaner fotogrametryczny przyjechał do nas aż z Bochni. Tancerze zostali pomalowani w specjalne wzory, a potem weszli do kabiny pełnej aparatów. W jednym momencie powstawały setki zdjęć, z których potem program komputerowy tworzył cyfrowe awatary. Pozy następnie wydrukowaliśmy w 3D i udostępniliśmy na spotkaniu z grupą osób niewidomych. Posłuchajcie, jakie mieli wrażenia. Widać nie tylko figurę danej postaci tańczącej, jej ułożenie, także napięcie mięśni widać, ubiór. Od zawsze jestem inicjatorem odwzorowywania tego, czego nie możemy zobaczyć w formie przestrzennej. Jest to niepowtarzalny element edukacji. Ci z Państwa niewidomych, którzy widzieli wcześniej, mają prawo pamiętać. Osoby niewidome od dziecka nie są w stanie sobie tego wyobrazić i ta forma odwzorowania poprzez takie figurki może pokazać, jak ten ruch sceniczny wygląda. Wszystko jest gładkie, nie ma żadnych ostrych krawędzi, jak często właśnie w 3D się spotyka. Tutaj po prostu jest to tak wypracowane, że jest to piękne, miłe dla dotyku i bardzo efektywne w takim sensie poznawczym. Dopiero po bardzo wnikliwym dotyku tej figury wiem, jak partner chociażby trzyma partnerkę tutaj za nadgarstki, w którą stronę ma zwróconą głowę, jak ma upięty kok, w jakiej odległości od siebie stoją, jak mają nawet palce ułożone. Jest to bardzo dokładne oddanie i jestem po prostu usatysfakcjonowana. Żadna audiodeskrypcja nie sprawi, że tak precyzyjnie wyobrazimy sobie ruch. To już wszystko, co przygotowaliśmy dla Was z okazji Światowego Dnia Baletu. Dziękujemy The Royal Ballet za zaproszenie do tego wyjątkowego projektu. Dzięki niemu naprawdę mogliśmy dotknąć i usłyszeć balet na nowo. Serdecznie zapraszamy Was do Teatru Wielkiego w Warszawie na nasze przedstawienia oraz na spotkania edukacyjne z cyklu Dotknij Teatru, stworzone specjalnie dla osób z dysfunkcją wzroku. Zachęcamy Was do przekraczania barier tańcem. Happy Work Ballet Day!